Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym po raz kolejny porozmawiamy sobie o błędach, które popełniają inwestorzy i ta kategoria będzie odnosić się do dywersyfikacji swoich środków. Jeżeli chodzi o dywersyfikację, mamy naprawdę wiele możliwości, aby jak najbardziej rozproszyć swoje inwestycje. Zacznijmy od giełd. Jeżeli zdecydujemy się na inwestycje, to moim zdaniem powinniśmy założyć konta na kilku giełdach, które są wiarygodne, nie jakichś małych, które nie wiadomo skąd są, z jakiego państwa, kto jest ich właścicielem, jeszcze podawać im swoje dane. Nie, bierzemy giełdy, które polecają nam inni, które widzimy, że są na rynku, nie wiem, od 5 lat, albo na przykład są polskimi giełdami, które są bardzo transparentne. Wiemy, kto jest właścicielem takiej firmy, znamy pracowników, albo przynajmniej możemy ich zweryfikować. I to jest podstawa. Swoją drogą, jeżeli szukacie takich giełd, to ja w opisie tego filmu umieszczę linki do platform, z których ja korzystam. I teraz płynnie przejdziemy z giełd do portfeli. Oczywiście giełdy kryptowalut służą do wymiany walut tradycyjnych na kryptowaluty i odwrotnie. Ja nie polecam trzymania swoich środków na takich giełdach. Oczywiście możecie zrobić co chcecie, natomiast musicie być świadomi, że jeżeli taka giełda zniknie, upadnie, zbankrutuje, zostanie zhakowana, to najprawdopodobniej już nigdy nie odzyskacie środków, które w momencie upadku, bankructwa, haku były umieszczone na tej giełdzie. Dlatego jednym z rozwiązań, aby uchronić się przed taką stratą, jest posiadanie portfeli kryptowalutowych, fizycznych portfeli kryptowalutowych. Mogą to być również portfele desktopowe, papierowe. Sposobów na przechowywanie kryptowalut jest naprawdę dużo. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał osobny odcinek o tym, dajcie znać w komentarzu. Natomiast możecie na przykład kupić sobie Ledgera, czy Trezora, czy Kipki, jakiekolwiek urządzenie, dzięki któremu będziecie mogli przesłać swoje kryptowaluty z giełdy na portfel. I tam nawet jeżeli ta giełda upadnie, to wy wcześniej przesłaliście kryptowaluty na swój portfel fizyczny i te kryptowaluty nie są na tym urządzeniu, które wy będziecie mieli, ale one są zapisane w blockchainie, a te urządzenie, które będziecie posiadać, będzie bramką dostępu do waszych kryptowalut, które są zapisane na blockchainie. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce tracić pieniędzy na portfel fizyczny, może sobie ściągnąć portfel desktopowy, czyli na komputer. Możecie zrobić sobie portfel papierowy, tylko pamiętajcie, żeby korzystać z rozwiązań, które są już kilka lat na rynku, nie są z jakichś szemranych stron i są polecane przez innych youtuberów czy inne osoby doświadczone, które przedstawiają zweryfikowaną wiedzę, mają jakieś zasięgi i nie ma z nimi związanych żadnych afer. Kolejną dywersyfikacją swoich inwestycji, jaką możemy zrobić, to kupowanie projektów, które są na różnych łańcuchach, na różnych blockchainach. Jak wiecie, blockchain Bitcoina jest osobnym łańcuchem, blockchain Ethereum jest osobnym łańcuchem, Cosmos jest osobnym łańcuchem, Algorand, Cardano, Polkadot jest osobnym łańcuchem i tak dalej. Teraz, jeżeli na Ethereum jest kilka stablecoinów, dajmy na to USDT, USDC, TrueUSD i inne stablecoiny są tylko i wyłącznie na jednym łańcuchu Ethereum, to wy, jeżeli posiadacie te stablecoiny, które są na sieci Ethereum i Ethereum by upadło, to jest to jednoznaczne z tym, że wy tracicie te wszystkie stablecoiny. Powinniście o tym wiedzieć i jeżeli decydujecie się trzymać jakieś stablecoiny, to powinniście rozproszyć je również po łańcuchach, żeby jeden stablecoin był na łańcuchu Ethereum, drugi na łańcuchu Cardano, trzeci na jakimś innym łańcuchu, po to, że jeżeli jeden z projektów by upadł, na przykład tak jak upadła Luna i tam był UST i bardzo dużo osób trzymało tam swoje środki, wszystkie środki i w momencie, gdy załamał się cały ekosystem, to ci ludzie również zostali z niczym i taki brak dywersyfikacji czegokolwiek, nie tylko stablecoinów, jakiejś niszy AI, gamingowej, DeFi, jeżeli wszystkie projekty, w które poinwestujecie są na jednym łańcuchu, to jeżeli ten łańcuch się załamie, to wy tracicie wszystko. Musicie być tego świadomi. Dobrą praktyką jest dywersyfikować te projekty na różne łańcuchy, a najlepiej jeszcze jak dany projekt ma swój osobny łańcuch i jeżeli wyszłoby jakieś potknięcie, to tylko i wyłącznie ten jeden projekt jest na to potknięcie narażony. Czwartym błędem jest brak dywersyfikacji na nisze. Część ludzi wchodzi na rynek krypto i inwestują tylko w DeFi, inwestują tylko w gaming, inwestują tylko w NFT, inwestują tylko w AI, inwestują tylko w Bitcoina. Ja to rozumiem, natomiast pamiętajcie, że
był szał na NFT, wszyscy to kupowali, a teraz jest mnóstwo ludzi, którzy pozostawali z tymi NFT-kami, z tymi swoimi obrazkami, ich wartość spadła i tak naprawdę nie wiadomo, czy kiedykolwiek się podniesie, bo gałąź NFT rządzi się swoimi prawami. Teraz jeżeli ty masz tam swoje wszystkie środki w tym momencie, to albo liczysz, że ta nisza się podniesie, albo musisz zdecydować, żeby na przykład sprzedać to ze stratą po to, żeby w przyszłości móc zainwestować w niszę AI, czyli sztucznej inteligencji, bo być może ona da więcej zarobić. I moim zdaniem nie jest rozsądne to, żeby pakować się tylko w jedną niszę. Nieważne jaki jest hype w mediach, nieważne jak głośno krzyczą o danej niszy, pamiętajcie, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. To jest bardzo ważne, nie tylko jeżeli chodzi o wasze zyski, ale także poczucie bezpieczeństwa i zachowania zdrowej psychiki. Jeżeli chcemy już bardzo mocno dywersyfikować, a moim zdaniem tak powinniśmy, to kolejnym aspektem jest fakt, żebyśmy patrzyli na projekty również geograficznie. Ponieważ jeżeli zainwestujemy w projekty, które są tylko chińskimi projektami i tam coś się wydarzy, władza zakaże kryptowalut, zresztą aktualnie jest zakaz handlu kryptowalutami w Chinach, oczywiście dziwne, można posiadać, ale nie można handlować. Nieważne, Chiny tyle razy banowały i legalizowały kryptowaluty, że w przeszłości w tej gierce zaczynałem się gubić i kiedy jeszcze były pierwsze bany, pierwsze legalizacje, to mnie to obchodziło, natomiast teraz już po prostu po mnie spływa, może działa to na nowych, ale no jeżeli ktoś jest dłużej na rynku kryptowalut, to jest to dla niego informacja na porządku dziennym, natomiast nie o tym. Wracając, jeżeli są takie bany w jednym kraju, a ty masz projekty, które są tylko projektami chińskimi, dajmy na to ich cena reaguje na to, co się dzieje w tym państwie. Teraz moim zdaniem lepiej jest, bezpieczniej, żeby posiadać projekt, dajmy na to, które tworzą w Chinach, w Europie, w Ameryce Północnej, dodatkowo jeszcze w różnych państwach, mają deweloperów z różnych miejsc na świecie. Jeżeli są proof of work, to mają rozproszone koparki po całym świecie, a nie skumulowane w większości w jednym państwie. Jest to bardzo ważne ze względu na fakt, że jeżeli cokolwiek złego by się wydarzyło w danym miejscu, to nagle nasze wszystkie inwestycje narażone są na straty. My będziemy wtedy w kropce, będziemy mieli problem, a jeżeli jeszcze nie jesteśmy w ogóle przygotowani na taką ewentualność, to już w ogóle możemy się potknąć i popełnić głupi błąd, tracąc przy okazji pieniądze. Podsumowując ten odcinek, chciałbym Wam przekazać, że dobrą praktyką jest dywersyfikowanie swoich inwestycji. Ja ogólnie nie jestem fanem centralizacji. Uważam, że nawet w życiu, jeżeli cokolwiek robicie, to nie powinniście trzymać tylko jednej sroki za ogon, ale wiele. I nie mówię tu o relacjach międzyludzkich, chodzi mi o, dajmy na to, jeżeli w rodzinie macie 2 auta albo 3 i dajmy na to, jeżeli one wszystkie są sedanami w benzynie, to zastanówcie się, czy nie lepiej by było posiadać jakieś mniejsze auto, kombi i sedana i jedno, żeby było w benzynie, drugie w dieslu, trzecie może w benzynie z gazem, whatever. I nieważne, co by się stało, na przykład na stacjach cena benzyny by wystrzeliła, a jakimś magicznym sposobem w tym samym momencie cena ropy by spadła, to Wy możecie jechać spokojnie na stację i zatankować ropę, która jest tańsza w tym momencie, bo macie wybór, bo Wy się dywersyfikowaliście. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie lajka, suba, komentarz. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Trzymajcie się. Cześć!